ogóle. Cześć, tutaj Paweł Bochniewicz. Dla tych, którzy nie wiedzą, mnie nie znają, jestem profesjonalnym piłkarzem grającym w holenderskim SC Heerenveen. Niestety nabawiłem się dosyć poważnej kontuzji, zerwania więzadeł krzyżowych już drugi raz i chciałbym pokazać Wam tę historię, co za tym stoi, jak wygląda to z perspektywy piłkarza, ale też, co chyba ważniejsze, z perspektywy człowieka, bo wiem, że bardzo często ci, którzy się interesują piłką, widzą tylko wiadomości, widzą jakiś tam podpis na Flashscore czy innej aplikacji, zawodnik kontuzjowany i tak naprawdę historia się kończy, a ta historia dla piłkarza czy sportowca wygląda inaczej. I chciałem Wam pokazać tę historię, chciałem Wam zaprosić na siłownię, do fizjo, czasami może i nawet do mojego domu i pokazać, jak to wygląda. Nie chciałbym, żeby ktokolwiek porównywał się do mnie, bo rehabilitacja w tym momencie to tak naprawdę jest moja praca. Ja zajmuję się tym teraz 24 godziny na dobę. Poświęcam wszystko po to, żeby to moje kolano zaczęło działać z powrotem, żeby wrócić jak najszybciej. Mimo że nie chciałbym, żebyście się do mnie porównywali, to chciałbym przekazać taką wiedzę na temat tej kontuzji, powrotu po kontuzji. Będą jakieś rozmowy ze specjalistami, z dietetykami. Nie chcę tego zasmucić, nie chcę tego kolorować. Jak będą gorsze dni, to będą gorsze dni, jak będą lepsze dni, to też to pokażę. Chciałbym, żeby na tym kanale było też sporo merytoryki, ale tak jak mówię, każdy przypadek jest inny, szczególnie w przypadku kontuzji kolana. Jest tam tyle rzeczy, które mogą się zepsuć, które mogą się rozerwać i tak dalej, więc musicie iść do specjalisty i robić to, co on Wam powie. Nie sugerujcie się moim przypadkiem, bo mój przypadek może być podobny do Waszego, ale niekoniecznie musi być. I jeśli zobaczycie na moim kanale jakieś ćwiczenie, też będę starał się je oznaczać, czy ono jest takie specjalne pode mnie, czy jest takie powiedzmy basicowe, które warto wykonywać w każdym stanie. Chciałbym też pokazać szczególnie młodym piłkarzom, młodym sportowcom, że taka kontuzja to nie jest koniec. Ja ją przechodzę drugi raz i jestem przekonany, że wrócę na boisko i Wy też to zobaczycie. Mam nadzieję, że ostatni odcinek z tej serii to będzie odcinek, kiedy wracam na boiska holenderskiej ligi i mam nadzieję, że tą całą drogę, tą całą podróż przebędziecie razem ze mną. Od czego to się zaczęło? W meczu z Waalwijk w okolicach 80 minuty usłyszałem taki klik w kolanie. Ci, co kiedyś mieli zerwane więzadła krzyżowe, to wiedzą niestety, jakie to jest odczucie. Od razu w trakcie meczu zszedłem do szatni. Lekarz klubowy swoimi sposobami sprawdził stabilność kolana, no i nie powiedział mi wprost, ale no już wywnioskowałem z jego reakcji, że nie jest dobrze. Powiedział mi, że no raczej to są więzadła, ale że musimy zrobić rezonans. Chyba na następny dzień albo 2 dni później zrobiliśmy rezonans. Rezonans przyszedł i no, diagnoza była dosyć negatywna, ale jeszcze dająca troszkę nadziei, bo jakaś ciągłość tego więzadła była. It's probably the same I had it, so they're gonna replace it, I think. Okay. I don't know, but still it's like the end of this, like for me it's the end of the season, so. Yeah, if you can ask the guy. Yeah. I will already send him a message. I will go next week, Monday, Tuesday, something around it. Okay. You do the surgery also in Poland? Yeah, because last time I did it here in Netherlands, and yeah, it was such a mess with traveling and stuff. So I go there. There's like really nice new clinic in Poznań, and yeah, I will be there. It's up, amigo. No, but I know. It's the way it is. I know. I did it one time. I will do the second time. So yeah, I have maybe not good feeling, but I know how it is. No, that's for sure. You have still 1 year contract. That's good. No powiedział mi, że ten ACL jest no, w dużym stopniu rozerwany. Ja nie wiem, czy całkiem, no, ale że w dużym stopniu i prawdopodobnie nie dam rady tego zrobić bez operacji. Sam ACL czysty, no to nie jest aż tyle roboty jak w połączeniu z łokotkami, nie? Bo to jest lipa, więc jeżeli to jest tak, to fajnie, jeżeli tam trząska trochę, wiadomo, to rzeczywiście gorzej, ale najgorzej jest jak jest triada, nie? Czy poboczne, krzyżowe i łokotki, to jest najgorzej, co się może stać, nie? Więc jeżeli to jest taki czysty ACL, no to jest chyba jedyna pozytywna informacja. Halo. No halo. No i co tam? No rozwalone mam to.
No ale coś nie tak jak tam tym razem. No ale to i tak muszę, wiesz, od początku muszę to, jakby nie jest w 100% chyba rozerwany, no ale na tyle dużo, że trzeba i tak go zrekonstruować, nie? A też nie chcę, wiesz, tu w Amsterdamie, bo jechać z tą nogą, wolę, wiesz, tutaj wszystko zostawić, spakować się i pojechać do Poznania i tam to zrobić i wiesz, już tam być, nie? No wiem. A boli cię? No nie, właśnie, to jest najgorsze, że no ja tam coś czuję, ale wiesz, no... Jak... Czasami grałem z jakimś, nie wiem, no... Coś cię boli 3 razy bardziej i nic ci nie jest, a tutaj klik w kolanie słyszysz i nie grasz przez sezon, nie? To jest chore. Kiedy dostałem rezonans, wysłałem go do kilku lekarzy w Polsce, do doktora Jaroszewskiego, możecie go kojarzyć z reprezentacji, do doktora Andrzeja Pydy i jeszcze do doktora tam z moich rejonów Polski. I wszyscy stwierdzili, że no, na rezonansie widać ciągłość tego więzadła, no ale muszą zobaczyć kolano i je przetestować we własnych rękach, że tak powiem. Siemano Doki, wiesz co, no w ten weekend strzeliło mi coś w kolanie. Mam rezonans i bardzo bym Cię prosił, jeśli byś miał czas, żeby rzucić na to okiem, bo jakby zbieram różne opinie. W klubie mi powiedzieli, no, że ciągłość tego ACL-a jest jakaś tam, no ale że jak oni manualnie to sprawdzają, to raczej jest to do rekonstrukcji całkowitej. Powiem Wam, że w tym wszystkim, to tak jak przy pierwszym razie, najgorsze są chyba te dni pomiędzy samym rozwaleniem się, samą kontuzją, a dowiedzeniem się, co to jest, nie? Najpierw mam informację, że na pewno trzeba robić, później wysyłam do innych lekarzy, mówią, że może nie trzeba będzie robić. I możliwe, że osiwieję przez to wszystko, no bo jest sporo tych emocji, sporo tych informacji, tu pozytywna, tu negatywna. Staram się być przede wszystkim pozytywnie nastawiony. Nawet to, że do Was mówię teraz, jest oznaką tego, bo wiem, że muszę sobie zająć czymś głowę. Dlatego też tutaj sobie gadam do Was, bo jest to jakaś, może terapia to może za duże słowo, ale jest to jakieś tam odskocznia moich myśli. Jak wygląda sytuacja na ten moment? Mam informacje z klubu, że no prawdopodobnie trzeba to operować. Wysłałem też rezonans do kilku innych lekarzy. Wczoraj dostałem właśnie informację, że no może nie trzeba będzie tego operować, bo na rezonansie jest ciągłość tych krzyżowych wiązadeł, ale może być ona niewystarczająca, a może być wystarczająca i prawdopodobnie jutro będę leciał do Poznania. I tam będziemy robić jakieś testy, nie testy, badania, no i sprawdzać to kolano. No i zabukowałem bilet, poleciałem do Poznania i miałem taki tour po lekarzach, no żeby to kolano sprawdzić. Your attention, please. Pierwszym lekarzem, którego odwiedziłem, był doktor Jaroszewski. Możecie go kojarzyć z reprezentacji Polski. To czyli patrząc z boku, normalny przeszczep jest trochę cieńszy niż szerokość, grubość przeszczepu. Tu jest tak gruby, bo jednak ta część tutaj widać, że... A to jest przeszczep, tak? To. Tak, przeszczep to jest wszystko to. A powinno być takie jak to, tak? Przeszczep to jest całe to. A to co czarne jest napięte, a to sobie nie tak. I powinien być jednolity, ciemny. Powinien cały być tak jak, tu widzimy skórę. Tu jeszcze śruba jest, resztki normalne. Biegnie sobie i taki jest prawidłowy obraz. Tu i wchodzi w kość udową. I ta reszta to też przeszczep, tylko ta część przednia nie jest napięta na pewno. Leży sobie tu. I nie mamy pewności, bo nie mamy porównania, czy to teraz, ale być prawdopodobnie, no jest możliwe, że to teraz się stało. Część tylna wygląda na nieźle napiętą i też całkiem dobry przebieg, ale to jest cieńsza część. Generalnie sam przebieg jest prawidłowy. No i czy to działa? Czyli po prostu musisz sprawdzić to. Zobaczmy. Mogę to robić? To jest komfortowe w miarę? No nie mogę jakoś bardzo. No i według mnie tak.
szuflada jest. Nie jest pełna, ale według mnie ewidentna. Takie 2/3. No tak trochę pasuje do obrazu, że coś jest, ale w sumie już to coś też nawet w badaniu nie spełnia funkcji. No i jest pivot shift, wiesz? Też nie jest pełny, ale jest dodatni. Taki jest. Ja czuję Stryk. Top stryk. Czuję, no. Top stryk. No. To jest przeskok kurcia przyśrodkowego uda na piszczeli i jeśli słabo działa C. Okay. Czyli dla mnie jest do zrobienia. Pojedziesz na następną konsultację, nawet własnej, wiesz, dla sprawdzenia, nawet nie mów, co kto powiedział. No wiem, ale dlatego... Nie każdy zupełnie osobno mówi co, ale kurczę, niestety dla mnie jest to... Tak jak z rezonansu miałem małą nadzieję, że będzie dylemat i może to, co zostało, działa, to nie działa. Ale powiedz mi, jak to jest, że bo na przykład pierwszym razem, no ewidentnie tak, no jakby ktoś tam był w tym samym momencie, to pewnie też bym poszedł do CL, nie? A teraz, kurde, no widziałeś sam, nie? Ja nawet nie jestem w stanie powiedzieć, jaki jest moment. Patrzyłem, kurczę, ileś razy nie widziałem właśnie w tym momencie. Nie? Ja też nie wiem. Ja po minie dopiero swojej patrzyłem, kiedy ja to poczułem, bo ja wiem, że zrobiłem kilka kroków później, nie? Też rozmawiałem dzisiaj ze sztabem, no i zgłaszałem, że jeszcze mam nadzieję, że może... Mówili, że widzieli i film też widzieli zwolnienia i też nie widzieli w którym momencie, nie? Ale no, ja na przykład z samego poczucia to miałem, przecież ja takie coś zrobiłem milion razy pomiędzy, nie? Wiesz co chodzi? No to, bo to była zwykła... No ale od razu poczułem tutaj, to było moje pierwsze i 3 sekundy później tutaj. No, kurczę, przykro mi, bo wydaje mi się, że tak, że to jest do zrobienia. Jadę dalej. Po pierwszej diagnozie u doktora Jaroszewskiego tak naprawdę nie mam za dużo ujęć, bo no jak mam być szczery, to diagnoza mnie trochę zasmuciła, to mało powiedziane. No byłem zdenerwowany i ostatnio o czym myślałem to nagrywanie, dlatego ujęć od innych lekarzy nie mam. Później jeszcze byłem u doktora Andrzeja Pydy, który mnie operował i u doktora Dzianacha, który jest radiologiem. I tak naprawdę po tych 3 wizytach miałem wracać do Holandii. Miałem lecieć właśnie wracać do Holandii. I co? Dziękujemy Polskie Linie Lotnicze. Samolot się chyba zepsuł, albo coś się z nim stało i lipa. Będę znowu spał w Poznaniu jeszcze jedną noc. I dopiero jutro rano polecę do Holandii. Kiedy ochłonąłem i zostałem w Poznaniu na jedną noc dłużej ze względu na odwołany lot, pomyślałem, że warto jest nagrać coś do kamery i powiedzieć, co się właśnie wydarzyło. Mam widok na siebie, patrzę i czuję się trochę jak youtuber, bo oni zawsze w takich kadrach siedzą na łóżku, jest smutna muzyka w tle i zazwyczaj za coś przepraszają, bo coś odwalili. Ja nie mam zamiaru przepraszać, bo nic nie odwaliłem, ale odwaliło moje kolano. Dlatego przyleciałem do Poznania, żeby doradzić się specjalistów, doradzić się ludzi, którzy się na tym znają, którzy widzieli już nieraz urazy krzyżowych, niekrzyżowych i wszystkiego, co w kolanach może być rozwalone. Pierwszym lekarzem, do którego pojechałem, był doktor Jaroszewski, możecie kojarzyć doktora. Następna wizyta była u Andrzeja Pydy, lekarza, który nieprawdopodobnie, tylko będzie mnie operował. I doktor Pyda miał podobne wrażenie. Skierował mnie jeszcze do radiologa, na którego też tutaj wiele osób uważa za jednego z najlepszych w Polsce, do doktora Dzianacha. No i ta wizyta w sumie mi w ogóle sprała mózg i w ogóle mnie zbiła z toru, bo doktor Dzianach stwierdził, że ten ACL, jeśli się uszkodził, to się nie uszkodził teraz. Co by znaczyło, że ja grałem z tym ACL-em już wcześniej, w jakichś innych meczach. No i miałem zagwozdkę, no co teraz? No jeśli grałem wcześniej z takim ACL-em, to może jestem w stanie grać dalej, no ale czuję to kolano, widzę, że ono jest w średnim stanie. I też nie wyobrażam sobie w tym momencie wrócić na boisko, mimo
rozmowy z najlepszymi psychologami. Pozdrawiam, Kamil. Myślę, że nie byliby mnie w stanie doprowadzić do takiej siły mentalnej, że ja w tym momencie, po takich wszystkich informacjach, że ten ACL jest taki, a nie inny, byłbym w stanie wrócić na 100%, szczególnie gdzieś tam grając na mojej pozycji, gdzie mam bardzo dużo pojedynków, gdzie czasami trzeba wsadzić nogę. No rozumiecie, o co mi chodzi. Decyzja jest taka, że będzie operacja. Operacja odbędzie się w środę. Mam nadzieję, że ją zobaczycie. No, jak się z tym czuję? Już minęły dwie najgorsze, może nie dwa najgorsze, ale dwa ciężkie momenty, czyli ten pierwszy, który się dowiadujesz, że to ACL, i drugi, kiedy gdzieś tam to idzie do mediów i wszyscy zaczynają do ciebie dzwonić, bo wtedy to jest też takie trochę bardzo pozytywne z jednej strony, bo wszyscy gdzieś tam się martwią, ale z drugiej strony uświadamia ci to, że to jest coś dużego. Jesteśmy w drodze po kilku godzinach pakowania. Jeszcze 8 godzin jazdy. I co? Jesteśmy spakowani, chociaż zostawiliśmy połowę rzeczy jeszcze w domu w Holandii i dopiero w następnym tygodniu nam je przywiozą. No, nie było to planowane. Say goodbye, ale jeszcze tu wrócę. Jeszcze tu wrócę. Oczywiście, że wrócisz. Wiem, że pierwszy odcinek był mało YouTube'owy, dużo gadania, mało jakichś fascynujących rzeczy, ale to też było tak naprawdę robione na już, bo wpadłem na ten pomysł, zacząłem coś tam nagrywać i próbowaliśmy z tego skleić pierwszy odcinek, ale dla mnie bardzo ważne było to, żeby pokazać całą tę historię od pierwszego momentu do końca. Jest nagrana operacja, chciałem pokazać ją od A do Z. Mam nadzieję, że zrobimy to w taki sposób, żeby te niektóre rzeczy zblurować. Myślę, że takiego odcinka jeszcze na YouTubie nie było, bo sam szukałem podczas kontuzji takich treści. Nie było ich i fajnie, cieszę się, że mogłem to zrobić. Też będą rozmowy z różnymi specjalistami, będzie odcinek od dietetyka, fizjoterapeuci, trenerzy motoryczni. Wszystko na tym kanale, z czym ja się spotykam, będzie. I też chciałbym się dowiedzieć, co Wy byście chcieli zobaczyć na tym kanale. Jeśli macie jakieś pytania albo jakieś podpowiedzi, co warto byłoby pokazać, to dzielcie się nimi w komentarzach. A teraz, jak prawdziwy YouTuber, chciałem Was prosić o lajki, suby i cokolwiek się tam jeszcze daje. Do widzenia, cześć. Ten ponowny uraz doprowadził do uszkodzenia kilku struktur kolana. Jak pan nazywa?